Brazylia 2019. Dzika samba i dzika amazonka. Kończymy amazońską przygodę i z małego lotniska w Manaus lecimy do stolicy Brazylii, miasta Brasilia. Żeby zobaczyć ten niezwykły w czasach współczesnych eksperyment, jest najlepszym potwierdzeniem powiedzenia można, można. Stolica, która ma niecałe 60 lat, powstała najpierw w głowie ówczesnego prezydenta Juscelino Kubitschka, który zaproponował dwóm słynnym brazylijskim architektom, Koście i Niemayerowi, zaprojektowanie wszystkiego. Miasto stworzone od zera, w środku niczego. Wybudowane w 3 lata. Założenie urbanistyczne opiera się na planie samolotu. Na osi wzdłuż skrzydeł usytuowano dzielnice mieszkaniowe. Wzdłuż korpusu zlokalizowano budynki użyteczności publicznej, a na dziobie samolotu budynki rządowe. Architektura Brazylii uznawana jest za przykład arcydzieła modernizmu XX wieku i została wpisana na międzynarodową listę dziedzictwa kultury UNESCO. Przed nami memoriał Juscelino Kubitschka, czyli budowla upamiętniająca prezydenta założyciela miasta. Budynek zaprojektował jak większość miejsc w Brazylii Oscar Niemeyer, a na zewnątrz ławeczka z postaciami dawnego prezydenta z żoną. Teraz przenosimy się na Plac Trzech Władz. Otaczają go siedziby władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Na początek gmach sądu, przed budynkiem jeszcze pomnik przedstawiający kobietę z zasłoniętymi oczami, symbol sprawiedliwości. Przedstawiciel władzy sądowniczej wyglądem koresponduje z położonym na przeciwległym brzegu placu Pałacem Prezydenckim. Podpory z białego marmuru sprawiają, że budynek zdaje się być umieszczony na palach. Na Placu Trzech Władz znajduje się również budowla, która ma przypominać gołębia, a jest hołdem dla brazylijskich bohaterów walczących o wolność i demokrację. Wewnątrz do podziwiania m.in. makieta stolicy. Na placu mamy też pomnik symbolizujący robotników, którzy zbudowali Brazylię. 2 bliźniacze wysokie budynki to 27-piętrowe wieżowce, w których mieszczą się biura administracji i kongresu. U stóp wieżowców wznoszą się 2 asymetryczne kopuły. W tej przypominającej misę zbiera się Izba Deputowanych. W tej przypominającej kopułę po lewej obraduje z kolei Senat. To natomiast okazała siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Budowlę otacza woda podkreślająca piękno betonowych łuków. A z budynków poświęconych kulturze warto wymienić Muzeum Narodowe. Szczyci się gigantyczną betonową kopułą. Budowla przypomina latający spodek otoczony rampą łączącą 2 poziomy. Wewnątrz 4000 m2 powierzchni. Jednak naszą największą uwagę skupia Katedral Metropolitana. Budynek oczywiście zaprojektowany przez Oscara Niemeyera. Uznawany jest za jeden z symboli Brazylii. Na placu przed katedrą wznoszą się brązowe rzeźby ukazujące ewangelistów. Świątynia zbudowana jest na planie koła. Do wnętrza prowadzi rampa kierująca nas do podziemi niczym do katakumb. Konstrukcja wsparta jest na 16 parabolicznych słupach z betonu. Ma przypominać cierniową koronę lub też dłonie wzniesione ku niebu. Między słupami przestrzeń wypełniają piękne witraże. To zdecydowanie najbardziej atrakcyjne z budynków znajdujących się w Brazylii. Nadeszła w końcu pora na dawną stolicę Brazylii, a tak naprawdę w świadomości całego świata to najważniejsze brazylijskie miasto – Rio de Janeiro. Najsłynniejszy karnawał i najlepsze szkoły samby, złote plaże, najbardziej znany na świecie posąg Chrystusa, miejski zgiełk, nędza i przestępczość faweli, przepych luksusowych dzielnic, energetyczny tygiel kontrastów. Po São Paulo to największe miasto Brazylii. Razem z przedmieściami liczy 12 milionów mieszkańców. Rio de Janeiro leży w zatoce Guanabara nad Atlantykiem. Miasto położone jest między urwistymi wzgórzami. By ułatwić komunikację, pod wzgórzami wydrążono tunele. Miasto jest jednak tak zakorkowane, że najlepiej podróżować metrem. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od obejrzenia budynku katedry. Ten ogromny betonowy stożek ukończono w 1976 roku. Liczy sobie 206 metrów wysokości i 96 metrów średnicy podstawy. Wnętrze może pomieścić nawet 20 000 osób. Kościół ozdabiają 4 ogromne witraże sięgające od posadzki do sufitu. W podziemiach świątyni znajduje się Muzeum Sztuki Sakralnej. Równie okazale, ale zupełnie w innym stylu wygląda budynek Teatro Municipal. Budowę ukończone w 1909 roku jest dziełem 2 architektów, Brazylijczyka i Francuza. Widownia może pomieścić prawie 2500 osób. Przy tym samym placu znajdujemy Bibliotekę Narodową. Równie okazały jest budynek Muzeum Narodowego, gdzie oglądać można było prawie 20 000 eksponatów, głównie obrazów, rysunków i rzeźb. Niestety w 2018 roku pożar strawił znaczną część budynku i zbiorów i obecnie muzeum nie jest udostępnione dla zwiedzających. Ta futurystyczna bryła to Muzeum Jutra.
kosztowało $60 milionów i zbudowane jest na molo, a właściwie na płytkim zbiorniku wodnym. Przy okazji tas zatoki wykorzystywany jest do chłodzenia budynku. Cała infrastruktura jest ekologiczna i utrzymana w duchu zrównoważonego rozwoju. Wewnątrz znajdujemy eksponaty i instalacje ukazujące funkcjonowanie człowieka na planecie. Wróćmy jednak do miejsc historycznych. Te spotykamy w dzielnicy Lapa, kiedyś okrytej złą sławą. Królowały tu kabarety i kasyna. Teraz Lapa jest ośrodkiem życia intelektualnego i artystycznego. Spotykamy tu jedną z największych atrakcji turystycznych. Są to schody Escadaria Selarón. Nazwę wzięły od nazwiska swojego twórcy, chilijskiego artysty. 215 stopni pokryto płytkami ceramicznymi z ponad 120 różnych krajów na świecie. Miejsce musi znaleźć się na fotkach każdego turysty odwiedzającego Rio. Niestety jest też to miejsce, w którym najwięcej turystów traci swoje portfele czy telefony komórkowe. W tej dzielnicy napotykamy także na kolejny z symboli Rio de Janeiro. To cud inżynieryjny czasów kolonialnych z 1750 roku. Biały akwedukt Arcos da Lapa. Zbudowano go z podwójnego rzędu arkad, niegdyś zaopatrywał w wodę 16 fontan miejskich. Kiedy zaprzestano jego funkcji wodociągowej, górą poprowadzono linię tramwajową. Był częstym środkiem transportu dla mieszkańców, niestety dość często zdarzały się wypadki, zwłaszcza podczas przejeżdżania przez akwedukt. To spowodowało kilka lat temu nawet przerwę w jego funkcjonowaniu. Teraz cały tabor wyremontowano, wyposażono we współczesne elementy trakcyjne, więc i my wybraliśmy się w tę podróż, wypełnioną jazgotem i zgrzytem. Urokliwy tramwaj wznosi się wzgórzem do dzielnicy Santa Teresa. Po drodze można obserwować piękne widoki na miasto, a także stare, czasem nawet opustoszałe rezydencje kolonialne. Tramwaj kończy swój kurs, kiedy zaczynają się już fawele. Podczas pobytu w Rio nie zapomnieliśmy także o urodzinach Łukasza. Po obchodach w hotelu trzeba się było wybrać do restauracji. Bardzo popularne są w Brazylii otwarte bufety zwane churrascarias. Kelnerzy krążą między stolikami i rozdają grillowane mięsa. Na osobnym stole i w bemarach znajdują się inne mięsa, dodatki, warzywa i desery. I to wszystko za jedną opłatą. Brazylia słynie z wyśmienitej wołowiny, ale na talerzach często goszczą także drób i ryby. Wśród dodatków królują gotowane bataty i maniok, pieczone plantany i banany. Jako dodatek stosuje się także mąkę z manioku. Częstą przekąską są serowe bułeczki paio de cuello, serwowane najlepiej od razu po upieczeniu. Brazylijczycy sięgają chętnie po piwo i mają kilka gatunków swojej produkcji. Z mocniejszych alkoholi do dyspozycji wódka z trzciny cukrowej cachaça, stanowiąca składnik najsłynniejszego brazylijskiego drinka caipirini. Czas na zwiedzanie najsłynniejszego symbolu Rio de Janeiro, pomnika Chrystusa Odkupiciela. Na szczyt wjeżdżamy kolejką zębatą. Wjazd już sam w sobie jest atrakcją turystyczną. Trasa biegnie lasem atlantyckim Tijuca. Potem kilkanaście metrów w górę schodami. Jesteśmy na wysokości 710 metrów nad poziomem morza. I oto jest. Statua mierzy 30 metrów wysokości i jest postawiona na 8-metrowym cokole. Głowa ma 3,5 metra wysokości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 28 metrów. Pomnik waży 1145 ton. Powstał w 1931 roku, by upamiętnić 100. rocznicę niepodległości Brazylii. Rzeźbę zbudowano we Francji i przewieziono do Rio de Janeiro, a przed umieszczeniem na szczycie wzgórza obłożono steatytem. Pomnik w stylu Art Deco jest dziełem brazylijskiego inżyniera Heitora da Silvy Costy i francuskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia Paula Landowskiego.
I jak widać, turyści zrobią wszystko, by mieć jak najlepszą fotkę z pomnikiem. My też daliśmy się porwać. Dla spragnionych wrażeń duchowych w cokole z tyłu figury znajduje się niewielka kaplica. Wzgórze Corcovado jest też miejscem, z którego roztaczają się widoki zapierające dech w piersiach. Aby takie przeżyć, należy udać się także na inne wzgórze Rio de Janeiro, Pão do Açúcar, czyli Głowę Cukru. Na szczyt wjeżdżamy dwuodcinkową kolejką. Głowa Cukru, znajdująca się przy wejściu do Zatoki Guanabara, wznosi się na wysokość 395 metrów nad poziomem morza. Ze szczytu rozciąga się wspaniała panorama. Niektórzy twierdzą, że ładniejsza niż ze wzgórza Corcovado z pomnikiem Chrystusa Odkupiciela. Poddajmy się przez chwilę urokowi tych widoków. To na przykład widok na słynną plażę Copacabana. To centrum miasta z dzielnicą i plażą Botafogo. To Zatoka Guanabara. A jeśli już podziwialiśmy plażę z góry, to czas najwyższy się na nie wybrać. I jeśli jesteśmy w Rio, to trzeba koniecznie poopalać się na Copacabanie. Do dyspozycji 4 km wybrzeża z umiarkowanymi falami. W licznych plażowych barach drogie przekąski, drinki i woda z kokosów. O wiele większe fale są na kolejnej słynnej plaży Rio de Janeiro, Ipanemie. Stanowi ona przedłużenie Copacabany, ale postrzegana jest jako odrębna plaża. I słusznie, bo wizualnie bardzo różni się od Kopy. Piękne tło zawdzięcza wzgórzom Dos Irmãos, co czyni ją niezwykle fotogeniczną. Wciąż toczy się niepisany spór, która z tych plaż jest ładniejsza. Nam do gustu bardziej przypadła Ipanema. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze niewielka plaża Arpoador, słynna głównie z malowniczych zachodów słońca, których urokowi i my postanowiliśmy się poddać. Wróćmy jeszcze do wydarzeń za dnia. Jeśli mówimy Rio, to myślimy karnawał. To właściwie kilka dni kończących czas szaleństwa, a jeśli chodzi o szaleństwa, to Brazylijczycy są specjalistami. Jeśli jest karnawał, to oznacza paraliż w funkcjonowaniu dla turystów. Wszystko jest zamknięte, metro może mieć nieczynne stacje, korki nie pozwalają na przejazd taksówką po ulicach miasta. Po prostu trzeba oddać się zabawie. A ta trwa już od rana. Każda z dzielnic organizuje swoją paradę, w której uczestniczą tysiące bawiących się i poprzebieranych osób. Jakikolwiek, choć najmniejszy element przebrania w czasie karnawału to wręcz obowiązek. Z nieba leje się żar, z ciała leje się pot, a z puszek leje się piwo. Karnawałowe szaleństwo pozwala na chwilę zapomnieć o trudach codzienności. Bawią się wszyscy bez względu na status i bogactwo. W 1984 roku oddano do użytku Sambódromo, projektu oczywiście słynnego Oscara Niemeyera, który pozwolił okiełznać wielkie ludowe święto. Obiekt stał się prawdziwą świątynią samby. Będąc w Rio de Janeiro, nie mogliśmy się nie wybrać również i my. Obiekt pozwala pomieścić 75 000 widzów. To tak naprawdę 2 gigantyczne rzędy trybun, a pomiędzy nimi szeroka aleja. W tym miejscu najlepiej widać, że karnawał to wręcz święto narodowe Brazylijczyków.
Poszczególne szkoły samby przygotowują układy taneczne, specjalne platformy ze skomplikowanymi instalacjami i przenoszą nas w inny świat kolorowej samby i bossanowy. Co roku, po kilku wieczorach prezentacji kilkudziesięciu szkół, w ostatnią sobotę karnawału pojawia się ogłoszenie wyników i zostaje wybrany zwycięzca. To ważne oczywiście dla wygranych, ale dla tysięcy osób zgromadzonych na Sambodromie liczy się przede wszystkim fantastyczna karnawałowa zabawa. I gdy jeszcze wciąż w głowach szumi nam samba i karnawał, trzeba wyruszyć w drogę powrotną. Kolejnych kilkanaście godzin lotu. Z okien samolotu możemy jeszcze pożegnać gorące Rio de Janeiro. Pomyśleć, że kiedy wspominaliśmy te niezwykłe dni w tym filmie, dalsze hektolitry wody przelały się przez wodospady w Iguazu. Tama Itaipu wyprodukowała następne rekordowe ilości energii. Chrystus Odkupiciel wciąż pilnuje mieszkańców Rio de Janeiro. Kaka Alves szykuje kolejną grupę na noc w dżungli. Dzieci w Parku Narodowym śpiewają swoją piosenkę turystom, a łodzie na Amazonce, tak jak i my, czekają na kolejny rejs.